Dzień dobry w Kundel Podcaście, miejscu, gdzie miłość do zwierząt spotyka się z wiedzą i pasją. Dzielimy się fascynującymi historiami, praktycznymi poradami i najnowszymi informacjami na temat opieki nad zwierzętami. Niezależnie od tego, czy jesteście doświadczonymi opiekunami, czy dopiero myślicie o adopcji pupila, nasz podcast dostarczy Wam cennych wskazówek i inspiracji. Chcesz dowiedzieć się więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Dziś poruszymy temat, który jest niezwykle ważny dla wielu właścicieli psów. Alergie u naszych czworonożnych przyjaciół. Alergie mogą znacząco wpływać na jakość życia psów, a ich objawy mogą być bardzo uciążliwe, zarówno dla zwierząt, jak i dla ich właścicieli. Zrozumienie, jak radzić sobie z alergiami u psów, jest kluczowe dla zapewnienia im komfortu i zdrowia. Alergia to nadmierna reakcja układu odpornościowego na substancje, które są normalnie nieszkodliwe. Te substancje, zwane alergenami, mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak pokarm, pyłki roślin, kurz, pleśń, ukąszenia owadów, a nawet niektóre chemikalia stosowane w środkach czystości. Kiedy pies jest narażony na alergen, jego układ odpornościowy może zareagować, co prowadzi do różnych objawów, które mogą obejmować świąt, zaczerwienienie skóry, wypadanie sierści, infekcje skóry, a także problemy żołądkowo-jelitowe. Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z alergiami u psów jest identyfikacja alergenu. Wizyta u weterynarza jest niezbędna, aby przeprowadzić odpowiednie badania i testy, które pomogą określić, na co dokładnie reaguje pies. Testy skórne i badania krwi są najczęściej stosowanymi metodami diagnostycznymi. Testy skórne polegają na wprowadzeniu niewielkiej ilości potencjalnych alergenów pod skórę psa i obserwowaniu reakcji. Badania krwi z kolei pozwalają na wykrycie przeciwciał w odpowiedzi na określone alergeny. Weterynarz może również zalecić dietę eliminacyjną, aby wykluczyć alergie pokarmowe. Wprowadzenie diety eliminacyjnej polega na podawaniu psu specjalnie dobranej karmy przez określony czas i stopniowe wprowadzanie nowych składników, aby obserwować reakcję organizmu. Gdy alergen zostanie zidentyfikowany, kluczowe jest unikanie kontaktu psa z tym alergenem. Jeśli alergia jest związana z pokarmem, konieczne będzie wprowadzenie specjalistycznej diety. Warto wybierać karmy hypoalergiczne, które są pozbawione najczęstszych alergenów, takich jak soja, pszenica, kukurydza, wołowina czy nabiał. W przypadku alergii na pyłki roślin lub kurz warto zadbać o regularne czyszczenie domu, odkurzanie, pranie legowisk i utrzymanie czystości w miejscach, w których pies najczęściej przebywa. Filtry powietrza mogą również pomóc w redukcji alergenów unoszących się w powietrzu. Jeśli alergia dotyczy ukąszeń owadów, należy stosować odpowiednie środki odstraszające i unikać miejsc, gdzie owady są najbardziej aktywne. Regularne stosowanie preparatów przeciwpchelnych i przeciwkleszczowych jest kluczowe. Ważnym aspektem radzenia sobie z alergiami u psów jest również leczenie objawów. Weterynarz może przepisać leki przeciwhistaminowe, sterydy lub inne środki przeciwzapalne, które pomogą złagodzić świąt i stan zapalny. Przeciwhistaminowe leki blokują działanie histaminy, substancji chemicznej uwalnianej przez układ odpornościowy podczas reakcji alergicznej, co łagodzi objawy takie jak świąt i zaczerwienienie. Sterydy, chociaż skuteczne w kontrolowaniu stanu zapalnego, powinny być stosowane ostrożnie i zgodnie z zaleceniami weterynarza, ze względu na potencjalne skutki uboczne przy długotrwałym stosowaniu. W niektórych przypadkach konieczne mogą być także antybiotyki, jeśli doszło do wtórnej infekcji skóry spowodowanej drapaniem. Infekcje skóry są częstym powikłaniem alergii, ponieważ ciągłe drapanie i lizanie mogą uszkadzać skórę, ułatwiając wnikanie bakterii. Regularne kąpiele w specjalistycznych szamponach mogą również pomóc w łagodzeniu objawów alergii skórnych. Szampony medyczne mogą zawierać składniki łagodzące świąt i stan zapalny, takie jak koloidalna owsianka, aloes czy chlorheksydyna. Ważne jest, aby stosować szampony zalecone przez weterynarza, które są przeznaczone do skóry wrażliwej i alergicznej. Kąpiele pomagają również usunąć alergeny z sierści i skóry psa, co może zmniejszyć nasilenie objawów. Naturalne suplementy i diety mogą również wspierać zdrowie psów z alergiami. Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6
obecne w olejach rybnych i niektórych suplementach diety, mają właściwości przeciwzapalne i mogą pomóc w poprawie kondycji skóry i sierści. Regularne podawanie suplementów z olejem z łososia lub innymi źródłami kwasów tłuszczowych może zmniejszyć nasilenie objawów alergicznych i wspierać zdrowie skóry. Probiotyki mogą wspierać zdrowie układu pokarmowego i odpornościowego, co jest szczególnie ważne w przypadku alergii pokarmowych. Probiotyki pomagają w utrzymaniu równowagi mikroflory jelitowej, co może zmniejszyć reakcje alergiczne. Warto skonsultować się z weterynarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek suplementów, aby upewnić się, że są one bezpieczne i odpowiednie dla danego psa. Nie można również zapominać o znaczeniu odpowiedniej pielęgnacji. Regularne szczotkowanie sierści pomaga usuwać martwe włosy i skórę, co może zmniejszyć ryzyko reakcji alergicznych. Szczotkowanie również stymuluje skórę i rozprowadza naturalne oleje, co wspiera zdrowie sierści. Warto również pamiętać o regularnych wizytach u groomera, który może profesjonalnie zadbać o sierść i skórę psa, stosując odpowiednie preparaty pielęgnacyjne. Groomer może również pomóc w wykryciu wczesnych objawów problemów skórnych i alergii. Jednym z wyzwań w zarządzaniu alergiami u psów jest fakt, że niektóre psy mogą być uczulone na więcej niż jeden alergen. W takich przypadkach zarządzanie alergiami może być bardziej skomplikowane i wymagać wieloaspektowego podejścia. Warto wtedy współpracować ściśle z weterynarzem i być przygotowanym na wprowadzenie kilku różnych strategii zarządzania. Weterynarz może zalecić immunoterapię, która polega na podawaniu psu niewielkich dawek alergenu w celu zwiększenia tolerancji na alergen. Immunoterapia może być skuteczna w przypadku niektórych alergii, ale wymaga czasu i regularnego podawania zastrzyków lub kropli. Podsumowując, alergie u psów to poważny problem, który może znacząco wpływać na jakość ich życia. Identyfikacja alergenu, unikanie kontaktu z nim oraz leczenie objawów to kluczowe kroki w zarządzaniu alergiami. Regularna pielęgnacja, odpowiednia dieta i suplementacja mogą również wspierać zdrowie psów z alergiami. Warto pamiętać, że każdy pies jest inny, a reakcje alergiczne mogą się różnić, dlatego ważne jest indywidualne podejście do każdego przypadku. Regularne konsultacje z weterynarzem i stosowanie się do jego zaleceń są kluczowe dla zapewnienia psu komfortu i zdrowia. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.